Cześć wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić miniaturowe bryczesy z pełnym lejem dla lalek i figurek. Od razu mówię, że to nie jest raczej projekt dla początkujących. Tu przyda się dobra sprawność manualna i nieco doświadczenia z szyciem ręcznym. Oczywiście zachęcam każdego do spróbowania, ale zostaliście ostrzeżeni. Do szycia bryczesów używam zazwyczaj skrawków ze starych t-shirtów. Ten materiał jest cienki, lekko elastyczny i praktycznie się nie pruje. Przeważnie używam innego koloru na lej niż na resztę spodni. I potrzebne będzie jeszcze coś bardziej rozciągliwego i gładkiego na same końcówki nogawek. Jakaś cienka dzianina czy nawet grubsza rajstopa będzie ideolo. Przydadzą się też ostre nożyczki, szpilki, igła i nitka w pasującym kolorze, mini zatrzaski i oczywiście lalka. Ja tutaj akurat mam Gracie, którą przerabiałam dla znajomej, w opisie filmu zostawiłam link do takich lalek, ale szablony, które przygotowałam, pasują też dla lalek Breyera w skali Traditional oraz Classic. I jak już mowa o szablonach, w opisie filmu znajdziecie link z szablonami do pobrania i wydrukowania. Jeśli nie zmienicie proporcji dokumentu przy drukowaniu, to powinny spokojnie pasować. Jeśli jednak macie jeszcze inną lalkę, albo nie macie za bardzo możliwości wydruku, to pokażę Wam, jak zrobiłam moje szablony. Przygotowuję lalkę, papierową taśmę, folię spożywczą oraz kartkę i coś do pisania. Najpierw dokładnie owijam lalkę folią od pasa w dół, aż będzie miała takie foliowe rajtki. Potem starannie obklejam folię kawałkami papierowej taśmy. Jedna noga w zupełności wystarczy. Następnie, przyglądając się zdjęciom prawdziwych bryczesów, zaznaczam linię. Powinniśmy mieć linię wokół pasa, biegnącą w kroku od przodu do tyłu, a także zaznaczony lej, szef boczny wzdłuż nogi i końcówkę nogawki. Patrzenie na zdjęcia poglądowe naprawdę tutaj pomaga. Następnie ostrożnie przecinam taśmę i folię wzdłuż narysowanej linii, zdejmuję całość z lalki i rozcinam na pojedyncze elementy. Kładę je płasko na kartce i dokładnie obrysowuję. Najważniejsze to odrysować przód nogawki, lej oraz tył nogawki. Reszta wychodzi lepiej bez szablonu, co odkryłam dopiero później. Wokół wszystkich moich elementów z każdej strony dorysowuję około 5 mm zapasu, żeby dało się je zszyć, a na zewnętrznych szwach przodu oraz tyłu, gdzie będą się łączyć, śmiało dorysowuję jeszcze większy zapas. I mamy szablony. I ignorujcie proszę fakt, że szablony na filmie są nieco inne niż te do pobrania. Byłam tu jeszcze w trakcie udoskonalania tego wzoru dla Was. Tak czy siak, każdy element przypinam do tkaniny i bardzo dokładnie wycinam. Czasami dodatkowo obrysowywałam dany kształt kredą, gdy materiał za bardzo mi się przesuwał. Ostre nożyczki i cierpliwość to klucz do sukcesu. Oczywiście każdy element trzeba wyciąć 2 razy, z czego drugi w odbiciu lustrzanym. Wystarczy położyć szablon na tkaninie odwrotnie niż poprzednio. To samo robię z elementem na tył i oczywiście z lejem, z tym, że zazwyczaj wycinam go z innego koloru dla ładnego kontrastu. Tutaj pokazuję, jak do zewnętrznej krawędzi dodałam jeszcze więcej zapasu niż na szablonie. Jak to mówią, łatwiej patyk pocienkować niż go potem pogrubasić. I oto nasze główne elementy. Po 2 lustrzane odbicia z każdego szablonu. Czas je poskładać w całość. Biorę jeden przód i jeden lej i składam je ze sobą. Kładę lej na wierzchu w taki sposób, żeby elementy zachodziły na siebie na około pół centymetra, czyli mniej więcej tyle, co narysowany na szablonach zapas. Spinam elementy szpilkami, pilnując, żeby zachodziły na siebie w miarę równo. Najlepiej to widać pod światło. Nawlekam nitkę w tym samym kolorze co lej i zawiązuję supełek na końcu. Na początku szycia zawsze przewlekam nitkę w taki sposób, jak widać na filmiku, żeby ją dobrze zakotwiczyć. I teraz zszywam moje elementy ściegiem stępnowym. Gdyby schemat nie był do końca zrozumiały, postaram się pokazać, jak się szyje tym ściegiem, ale może na innym przykładzie, bo tutaj nic nie widać. No więc, najpierw idę do przodu, potem wbijam igłę od spodu dość blisko przed poprzednim szwem, wracam i wbijam się dokładnie tam, gdzie się on kończy. I tak w kółko, do przodu, od spodu i z powrotem. Bardzo lubię używać tego ściegu, bo jak się postarać, to wygląda prawie jak maszynowy. No, może nie jest zbyt wyględny od spodu, ale kto by się tym przejmował.
Wracając do naszej nogawki. Szyję bardzo gęsto i bardzo dokładnie. Moje szwy mają czasami dosłownie po 2-3 mm długości. Nieco większa odległość tej skali może się już skończyć nieestetyczną dziurą, także warto się tu przyłożyć. Jak dobrnę do końca, zawsze sprawdzam jeszcze, czy przypadkiem nie ominęłam jakiegoś fragmentu. Jak widać, nawet jak się ma doświadczenie, to pomyłki się zdarzają. Poprawiam i na koniec oczywiście wiążę supełek i dopiero wtedy odcinam nitkę. Pierwszy fragment za nami! Kolejny krok jest opcjonalny, ale warto go wykonać. Mianowicie chodzi o dodatkowe obszycie krawędzi leja, tak jak jest to zrobione w prawdziwych bryczesach. Dzięki temu wygląda estetyczniej i jest po prostu porządniej zszyte. Używam do tego zwykłego ściegu na okrętkę, zwanego też obrzucającym. Tu również staram się szyć gęsto i dokładnie. Gotowe! Możemy składać spodnie dalej. Kładę nasz lej na wierzch kolejnego elementu, tym razem jest to tył spodni. Tutaj również chcemy, żeby zachodziły na siebie o pół centymetra i spinamy je szpilkami na czas szycia. Tak jak poprzednio, zszywam najpierw ściegiem stępnowym, a potem na okrętkę. I powtarzam wszystkie te kroki z drugą nogawką. Teraz z tego bardziej elastycznego materiału wymierzam i wycinam prostokąt. Tak szeroki jak dół nogawki i na tyle długi, żeby kończył się tuż przed stopą lalki. Można tu oczywiście zostawić zapas i odciąć go potem. Kładę element na wierzch nogawki i przyszywam ściegiem stępnowym. Tym razem już bez okrętki, żeby nie zmniejszać rozciągliwości tkaniny. Powtarzam z drugą nogawką, a potem składam je ze sobą dobrymi stronami do siebie. Dokładnie dopasowuję kształty, spinam szpilkami i zszywam wzdłuż tej wewnętrznej krawędzi, tak zgadliście, ściegiem stępnowym. Umówmy się, że to jest nasz domyślny sposób szycia, ok? Dla lepszego efektu zmieniłam nawet kolor nitki na pasujący do danego fragmentu. Dzięki temu po zszyciu, nawet jak widać tą nitkę, to nie rzuca się w oczy. Nasze prawie spodnie zakładam lalce na lewą stronę. Układam je równo na nogach i spinam krawędzie szpilkami. Najłatwiej jest zacząć od środka nogawek. Jeśli wszystko dobrze leży, dodatkowo robię fastrygę, czyli taki tymczasowy, bardzo luźny ścieg, tak tylko żeby przytrzymać elementy razem. Staram się szyć w miarę blisko wzdłuż nogi, ale nie za ciasno. Jeśli za mocno napnę materiał, to potem prawie na pewno nie będzie się dało wcisnąć spodni na lalkę. Troszkę luzu jest wskazane. To szczególnie ważne na końcówkach nogawek, które są najwęższe. Lalką Breyera nie da się odczepiać stóp, tak jak tej, więc musicie się upewnić, że zostało tam wystarczająco luzu, żeby komfortowo zdejmować i zakładać bryczesy na lalkę. Kredą poprawiam linię wyznaczoną przez fastrygę, żeby lepiej ją widzieć. I tutaj zrobiłam mały błąd, bo najpierw zszyłam nogawkę, a potem męczyłam się z usuwaniem fastrygi. Zdecydowanie łatwiej będzie spiąć elementy kilkoma szpilkami, wyjąć fastrygę i wtedy zszyć wzdłuż narysowanej linii. Oczywiście z obu stron. Końcówki nogawek zostawiłam na koniec, bo chcę je zszyć pasującym kolorem nitki. Przymierzam bryczesy na lalkę i sprawdzam, czy wszystko dobrze pasuje i nigdzie nie ma zbyt ciasno lub zbyt luźno. Potem zaznaczam i zszywam końcówki nogawek. Pamiętajcie, żeby zmieściły się stopy. Gdy wszystko jest gotowe, odcinam nadmiar materiału, zostawiając tylko kilka milimetrów zapasu i wywracam bryczesy na dobrą stronę. Pomagam sobie ołówkiem, jeśli trzeba. Już prawie gotowe. Zakładam spodnie na lalkę i wycinam długi i dość szeroki pas materiału. Dobrze jest go zaprasować na pół, albo cwanie wykorzystać kołnierzyk czy też końcówkę rękawa t-shirtu. Ten pasek powinien być tak długi, by owinąć się wokół talii lalki z kilkoma centymetrami zapasu. I z racji, że kolejne kroki nagrały mi się albo nieostro, albo w ogóle poza kadrem, to pokażę wam je na innej parze bryczesów. Nasz pas odwracam na lewą stronę i zszywam jedną z krótszych krawędzi. Po odwróceniu z powrotem powinno wyglądać tak. Przymierzam pas na lalce, tak żeby nasza krawędź była równo na środku, delikatnie naciągam pas wokół talii i zaznaczam linię mniej więcej centymetr od środka. Znowu wywracam pas na lewą stronę, przerysowuję tamtą zaznaczoną linię,
a potem ponownie zszywam krótszą krawędź i tym razem również kawałeczek długi. Tak to powinno wyglądać po przewróceniu na dobrą stronę. Biorę jeden mały zatrzask, a konkretnie tą wklęsłą część i przyszywam ją na jedną z krawędzi pasa, tą bez zszytego dołu. Przykładam pas do lalki zatrzaskiem do góry i odwracam całość w ten sposób, tak żeby krawędzi pasa i spodni były do siebie przyłożone. I właśnie tak będziemy nasz pas przyszywać. Wtedy po odwróceniu otrzymamy estetyczny efekt. Zdejmuję spodnie z lalki i przyszywam pas. Już prawie gotowe. Jeszcze tylko ta druga część zatrzasku. Żeby wiedzieć, gdzie dokładnie ją przyszyć, zakładam bryczesy na lalkę i rysuję po zatrzasku kredką albo kredą. Potem przykładam i przyciskam drugą końcówkę, aż zostanie ślad. I właśnie tam przyszywam zatrzask. Sprytnie przyklejone ozdoby do paznokci pomogą zamaskować szwy. I gotowe! Warto tutaj dodać, że nie zawsze wszywanie zatrzasku jest w ogóle konieczne. W tych turkusowych bryczesach po prostu przyszyłam pas do spodni i działa to równie dobrze. Owszem, tkanina się nieco powyciągała z czasem, ale w niczym to w sumie nie przeszkadza. Także dobierzcie najlepszy sposób do waszej lalki i materiału, który macie pod ręką. No i oczywiście takie bryczesy można dowolnie personalizować. Doklejony albo przyszyty kawałek materiału, który wygląda jak rozporek, szlufki na pasek, kieszenie. Opcji jest bardzo dużo, tylko od was zależy, które z nich wykorzystacie. A, i jeszcze jedna mała uwaga na koniec. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, jeśli na długi czas zostawi się przylegające bardzo ciemne ubrania na lalce, to jest ryzyko, że odbarwią plastik, także miejcie to na uwadze, jeżeli wasze bryczesy mają ciemniejszy kolor. I to tyle w tym filmiku. Mam wielką nadzieję, że się wam przyda, bo spędziłam naprawdę dużo czasu na opracowanie i przetestowanie tych szablonów. Jeśli tutorial się wam podobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz, bo to naprawdę mi pomaga i mega doceniam każdy feedback. No i oczywiście, jeśli ktoś z was zrobi takie bryczesy, to koniecznie podzielcie się ze mną efektami przez Instagrama albo maila podane w opisie filmu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku już niedługo.